Żbur, witam Was. Kolejnego poranka, słuchajcie, 4 rano, przejdźmy do łowiska. Padał deszcz, ale w tej chwili przestało padać. Więc idziemy sobie na podchód, zobaczymy, co się dzieje. Akurat stoimy przy ścianie lasu, więc wyjedziemy sobie po prawej stronie. Tu jest rzepak, ten rzepak jest strasznie słaby, bo jakby coś było, jakieś zielenie w tym rzepaku albo dziki, może się uda zobaczyć. I pójdziemy sobie na podchód. Z racji tego, że mamy początek lipca, zobaczymy, czy już zaczyna się okres godowy u saren, zwany wśród myśliwych oczywiście rują. Zrobimy rekonesans, ja mam swoje zdanie, ale słuchajcie, nie przedłużając, ruszamy. Jak się zrobi już całkowicie widno, Michał przestanie mi tym Jupiterem po oczach świecić, to wtedy sobie więcej pogadamy, bo na razie to widzę tylko światło. Ruszamy, zrobi się widno. Mam nadzieję, że deszcz przestanie padać. Patrzę do góry w niebo, już chyba to, co miało popadać, to przeszło. No i co? Trzymajcie kciuki, może uda się znów upolować dzika albo jakąś łanię młodą. Ewentualnie spotkamy jakiegoś ciekawego rogacza. Ruszamy na podchód. Widzieliście pierwszy zwierzę, już bardzo blisko był. Kuska, na dole są jelenie. Mamy kawał drogi do przejścia, że wam nie pokażemy, bo są dosyć daleko. Ale spróbujemy dojść do tego lasu, zejść tam na skraj. Tam jest taka niecka. Myślę, że one będą schodziły w tą stronę. Mamy uprawę buraka cukrowego. I tu są dwie pszenice. I właśnie na tych pszenicach, w zasadzie na tamtej, spodziewam się, że może być coś więcej. Natomiast stąd jeszcze jest za daleko i trochę za ciemno, żeby jeszcze zobaczyć, bo jeszcze do tej pszenicy to mamy z 700 metrów. Więc musimy podejść jeszcze 200 w dół i odbijemy sobie w prawo. I poczekamy, zobaczymy. Może uda nam się te jelenie wyczekać, a może gdzieś tam jeszcze jakieś kabany spotkamy. Szkoda czasu, ruszamy. Słuchajcie, stoimy w pszenicy. Chcę wam pokazać, jakiej pszenicy. Tu żartów nie ma. Tutaj Zbyszkowi ta pszenica się wybitnie udała, ale jest tu pszenica oścista. Widzicie? Nie wiem, czy to jest, jaka to odmiana jest. Chyba mewa. Ale w każdym bądź razie, żebyście zobaczyli, że nawet w tej ościstej zwierzyna tutaj zagląda. Są tutaj ścieżki, są wytłuczenia. Widać, że ona stąd z tego lasu wychodzi i tu żeruje. Natomiast tutaj strzelić dzika, to by ograniczyło z cudem, żeby w tej pszenicy strzelić. Idziemy na dół. Jeleń pojedynczy strzelił w lewo. Przed nami są jeszcze sarny, ale to głównie kozy są. Jeden rogacz jest, ale jeszcze nie powiem wam jaki, bo za daleko. I zejdziemy sobie na dół. Idziemy kawałek w lewo. No i trochę jestem zdziwiony, że tu jest tak mało zwierzyny. Nie wiem, może taki dzień, może gdzieś tu burę zajrzały, ale nie wiem. Normalnie to tutaj było zwierza masę. Tutaj jak kręciłem dla was odcinek za TN-em, to właśnie tutaj widzieliście, ile tu było jeleni. Natomiast dzisiaj
Nie wiem, co tu się stało, że tu jest tak mało zwierząt. Idziemy na to. No i co? Przyszliśmy, słuchajcie, stamtąd aż stamtąd. Bo szliśmy brzegiem tej ładnej pszenicy. Przyszliśmy na inną pszenicę. Już bez... niewąsatą. Ewidentnie ślady tutaj zwierzyny są, że one tutaj żeruje. Widzieliście zresztą sami. Tam jeszcze pojedynczy jeleń sobie gdzieś schodzi. Ale dzików nie ma. Tropy były świeże pobuktowania. Gdzieś tu popisały to pole. Nie wiem, czy tu Zbychu posiał grykę, podejrzewam, ale bardzo późno. No to podejrzewam, że ona będzie bardzo późno zbierana. Ale lipa. Pada deszcz. No w ogóle taka dzicza pogoda, dziku nie ma. Nie wiem, tak jakoś wyszło. Idziemy sobie teraz, przyjdziemy sobie w drugą stronę jakiegoś rogacza, żeśmy widzieli młodego. Bo jest trochę saren. Ale czasami tak jest. Czasami jest taki dzień, że możecie... Wczoraj mieliśmy dzień konia, bo było dziki, mieliśmy 3 razy, jeleni mieliśmy kilka razy, udało się ładnie strzelić. Byliśmy dosłownie na rewirze obok. Przyjechaliśmy dzisiaj na inny rewir, tak samo, o tej samej porze. Pogoda troszeczkę inna. Trochę pada, nie jest jakiś ulewny deszcz, ale kropi. No i co wam powiem? No tak to bywa. Idziemy, teraz jest dobry czas na polowanie na sarny. Dojdziemy sobie jeszcze do góry, odbijemy w prawo i przejdziemy polami wzdłuż buraków. I zobaczymy, czy tam na burakach nie ma jeszcze jakiegoś rogacza. I tyle. Dobrze, że przestaje padać. Tak już coraz słabiej kapie, także ruszamy. A, jeszcze jedno. Słuchajcie, zostańcie do końca. W tym materiale zobaczycie drugą część odcinka maszyn rolniczych. Maszyn łowieckich, przepraszam, to o rolnictwie, ale poniekąd powiązanych maszyn łowieckich, ale teraz maszyna w wersji mniejszej, zapinanej do terenówki, a tam poznacie moją opinię no i tyle wam powiem. Także widzicie, wrzucimy wam do tego materiału. Właśnie teraz wam wrzucimy prezentację tej maszyny Dzik 150 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, idziemy dalej. W poprzednim materiale pokazywaliśmy wam poważną maszynę do traktora bezpośrednio podpinaną. Tu jest wersja, nazwijmy ją light, która jest podpinana pod samochód terenowy. Akurat jest pod RAV 4, RAV 4 podpięta. I to jest bardziej, powiedzmy, dużo bardziej wersja budżetowa. Bo ile ona kosztuje? 4300. 4000 netto czy brutto? Brutto. 4300 brutto z dostawą pod dom? Tak. Z dostawą pod dom. I słuchajcie, to zapinamy do każdej terenówki, czyli jeżeli ktoś jest pasjonatem, lubi to robić, nie macie w kole traktora, ale macie terenówki, możecie taką maszynę nabyć. Ona jest relatywnie 3 razy mniejsza od tamtej.
Natomiast jest samojezdna, ma tutaj kółka, wiadomo, że to nie jest do jeżdżenia po drogach. Natomiast tutaj mamy zupełnie inne dozowanie. Jaki jest zasobnik na kukurydzę? Około 150 litrów, czyli 120 kg Tak miałem kukurydzy. mówić. Około 100 kg. Dodatkowe wozidełko do worka dodatkowego. To musi być dociążone po prostu, żeby talerze lepiej pracowały. Zazwyczaj tu rzucamy worek 50 kg i dogniata po prostu talerze, bo muszą być dogniecione po prostu. Czyli tu jako część transportowa, ale przede wszystkim jako dociążenie. No i mamy tutaj 4 talerze, więc ta szerokość robocza jest dużo mniejsza. No i typowo podpinane pod samochód terenowy. Zaraz to będziemy testować, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Adrian będzie jeździł, a my sobie popatrzymy jak pracuje maszyna w wersji light. Adrian, i tutaj wysokość regulujemy. Tutaj na regulacji musimy obniżyć talerze przed pracą, że tak powiem, potrwa. Tak jest. No i jak widzicie, w traktorze wyglądało to trochę inaczej. Inna szerokość pracy, inne nawracanie z urządzeniem. Natomiast tutaj trzeba niestety to odpiąć, bo nie da się na tak małym, pasy zaporowe, to nie jest lotnisko, więc trzeba po prostu obrócić to ręcznie. No jest to dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę samemu można to zrobić, ale porównując maszynę tą do tej, której widzieliście w poprzednim materiale, która Wam się teraz ukaże na przybitkach, powiem Wam, że no zdecydowanie osobiście tamta do traktora to jest przepaść. Rozmawiałem tutaj z Adamem, który jest traktorzystą. Nawet sam tutaj stwierdził, że jakość wykonania materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo porządna. Natomiast sama praca, no to tamta maszyna robi tą pracę, powiem śmiało, 5-6 razy szybciej i lepiej, tak? Ale ta jest też o połowę tańsza, tam różnica w cenie, to sobie ta kosztuje 4300 zł, tamta kosztuje 9000, więc różnica jest. Zapinamy, wysypiemy kukurydzę do końca, one tu będą miały taką zabawę, że to się w głowie nie mieści. Wydaje mi się, że będą chodziły tu intensywnie z miesiąc czasu, zanim wybiorą do ostatniego ziarka. Nie no, może podcofnij. Nie może jechać. No jak widzieliście, ta maszyna też działa, tylko tak jak wspomniałem Wam wcześniej, no jest to zdecydowanie inna wydajność pracy i no jakby płycej bierze też, bo tu nie jesteśmy w stanie tym talerzem zejść tak głęboko, no ale też połowa ceny, nawet więcej niż połowa i można to wykorzystać do każdego samochodu, chociaż trochę terenowego, no bo mówmy się, Rawka to nie jest nie wiadomo jaka terenówka, natomiast spokojnie sobie dała radę tutaj na tym pasie. No i co tam, Adrian, jak to, podsumowując ten materiał, jak to uważasz? Wydaje mi się, że obydwie maszyny są tak potrzebne do prowadzenia takiej racjonalnej gospodarki łowieckiej. Przede wszystkim potrzebny jest operator traktora, jeśli chodzi o dużą maszynę. I traktor. I traktor oczywiście. I jeden w sumie tak naprawdę
członek koła, który podrzuci gdzieś tam kukurydzę i pomoże wsypać traktorzyście, tak? No ja tu z Adamem rozmawiałem z traktorzystą, mówię, że tak naprawdę on te pasy nam tutaj uprawia w kole i jakby ta maszyna na przykład stała u niego na podwórku, no to ona będzie u niego stała, ma tura założonego jak widzieliście, więc wystarczy wrzucić jakąś skrzynkę, paletę, wrzucić sobie 5-6 worków i po prostu przyjeżdża jeden człowiek i robi to samemu, tak? Nie potrzebuje tutaj nic więcej zaangażowania i u nas to mniej więcej to jest tak raz na 2-3 tygodnie te pasy są po prostu przeorane, jest kukurydza zasypana i ta zwierzyna zostaje tutaj w lesie. Jako ciekawostkę wam powiem, że ta maszyna, co była pokazywana w poprzednim materiale, zapinana do traktora, jest używana przez rolników do poplonów. Tak. Więc ona ma jeszcze zastosowanie, że jak jest wymóg, przede wszystkim to jest wymóg programów rolno-środowiskowych unijnych i trzeba tam po prostu wysiać poplon, to wystarczy te ziarna poplonu wsypać i talerzówka zagarnie. Ja myślę, że to nie tylko kukurydzę, bo kukurydza jest tym materiałem, który najbardziej przyciąga dziki, ale z różnego rodzaju magazynów rolniczych, magazynów zbożowych, z młynów można różne odpady i można to przemieszać przecież, nie? To można na przykład dać worek kukurydzy i do tego przemieszać to z workiem odpadu zbożowego jakiegoś innego i tak naprawdę tak samo będą dziki z tego korzystały. Zresztą nie tylko dziki, bo podejrzewam, że tu i borsuki przychodzą praktycznie wszystko. Myślę, że pogadam z chłopakami, żeby powiesić fotopułapkę i zobaczymy, co tu tak naprawdę przychodzi. Powiesimy na pasie, no i być może, nie obiecuję, ale być może się uda, że w jednym z kolejnych materiałów jakieś nagrania z fotopułapki zobaczycie. No i co, Adrian, będziemy chyba kończyć, nie? Tak. Zapraszamy Was na stronę internetową maszynyłowieckie.pl. Wrzucimy do nas na Sudecką Ostoję, też będziecie mogli zobaczyć, bo mamy trochę zdjęć porobionych, więc Wam wrzucimy u nas na stronie, będzie można wejść i obejrzeć sobie te maszyny. Kontakt do Adriana znajdziecie pod filmem, będzie podlinkowany i tam będzie numer telefonu. No i co? No i jak jeszcze chcesz coś dopowiedzieć, co takiego istotnego, to mów śmiało. Nie no, chyba wszystko powiedzieliśmy, tak? Co najistotniejsze, tak. Najważniejsze raczej z powiedzenia, najważniejsze myślę, że zaprezentowane była praca tych maszyn. Adamowi jako traktorzyście tutaj dziękuję za pracę, że zgodził się przyjechać w środku tygodnia, chociaż teraz rolnicy to wiecie, w czerwcu tutaj czekają tylko i patrzą jak ładnie rośnie i czekają na żniwa. To się z tyłu uśmiecha. W każdym bądź razie powiem Wam, że robota zrobiona. Materiał chyba pokazowy wyszedł fajny. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, czy u Was macie pasy zaporowe, czy uprawiacie je, a jeżeli uprawiacie, to w jaki sposób. Ja nie ukrywam, że na początku, to jeszcze na sam koniec Wam powiem, to było tak, że się jechało najpierw na przyczepie, sypało się z wiaderka, a później różne były patenty, było zapinane jakaś włóka do terenówki, która to zagarniała. Pamiętam na jeden patent, nawet włóki nie mieliśmy, to braliśmy jakiegoś świerka, suszkę i tym świerkiem, suszką tą ziemię się zagarniało, no ale to było takie bardzo, bardzo doraźne. Natomiast teraz, jak widzieliście, te pasy są naprawdę uprawiane tutaj. Tu jest bardzo dobrze prowadzona gospodarka. O tą zwierzynę się tutaj naprawdę dba się o rolników, żeby ona zostawała w lesie i te szkody minimalizować. Więc taki pas przerobiony już przez te talerze, przez te maszyny, no nie wygląda nawet jak pas w lesie, tak? Tylko wygląda jak pas na polu. Tak. No to co, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i dashboard. Dashboard. Jak widzicie, rogacze chodzą same. Nie ma jeszcze rui.
Więc jest początek lipca, jesteśmy w pierwszym tygodniu lipca. Gdzieś tam jakieś głosy słyszę, że już się zaczyna, ale to jest taka pieśń coroczna. Co roku słychać, że gdzieś tam już ktoś widział, że rogacz pogodził kozę. No i już chyba jest ruja. Nie ma rui. Ruja dopiero będzie ta prawdziwa, właściwa. Ona będzie ostatni tydzień lipca, pierwszy tydzień sierpnia. U nas powinna być takie apogeum w pierwszym tygodniu sierpnia. Mamy rogacza, selekta i tak się cały czas bije z myślami, czy go strzelać, czy go nie strzelać. Do odcinka pod kamerę super. Można byłoby strzelić i byłoby pięknie. Miniatura by była wszystko. Ale czy ja chcę strzelić tak naprawdę? No nie, no ja to tak naprawdę, wiecie dobrze, że ja muszę poczekać na ruję. Jest przed nami, jest niedaleko, jest 100 metrów do tego kozła. Jakby się spiął, to może i go strzeli. Spróbujemy podejść go bliżej. Jak ucieknie, to ucieknie. Sobie. No i co? Widzicie, mokrzy od dołu po pas, bo pada deszcz i chodziliśmy po zbożu i potem po łąkach. Z góry nas moczy deszcz, z tyłu mamy jelenie. Michał wam jeszcze pokaże chmarkę i nagrywamy. O, już chyba Michał musi szybko pokazać, bo one się zbierają do domu. Nie, już nagrałem. Nagrałeś się? No to bomba. Widzimy. Także kończymy, słuchajcie. Tak pokrótce chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ponieważ jest parę osób takich, które uważa, że nie chcą za bardzo w odcinkach mieć pokazywanego testu sprzętu, więc takich podzieliliśmy to. Normalne wtorkowe i piątkowe odcinki będą takie jak dzisiaj. Będą odcinkami typowo z polowania. Natomiast co niedzielę, co jakiś czas wrzucimy wam odcinek głównie z elektrooptyką, czy z celownikiem, czy ze spoterem obserwacyjnym, po to, żebyście mogli zobaczyć, jak wszystko widać i
sami podjąć decyzję, czy chcecie mieć taki sprzęt, czy nie, a być może ktoś z Was po prostu się przymierza do zakupu, a chciałby zobaczyć, jak to przez to widać, chciałby zobaczyć, jaka jest opinia nasza, więc co jakiś czas, co niedzielę będziemy Wam taki odcinek wrzucać. Natomiast ja też nie ukrywam, że ja wolę te odcinki tak jak dzisiaj, mimo że pada deszcz, wolę iść z Michałem w ciągu na świcie, pochodzić, popatrzeć, pooglądać, potropić, podglądać tą przyrodę, niż ja mam jechać w nocy, robić ten materiał, nagrywać tego. Natomiast wolę takie polowania. No i oczywiście są komentarze pod jednym z ostatnich odcinków, w tym porannym takim podchodzie, gdzie nagrywaliśmy dla Was, co nagraliśmy też. Uważam, masę zwierząt, bo było nagrane sarny, były nagrane jelenie. Dzików się wtedy akurat nie udało spotkać. No i tak się komentarze pojawiają pod odcinkiem, że idziemy w dół, że nic w tym odcinku nie ma. Dla mnie nic to absolutnie nie. W tym odcinku jest dużo, dużo więcej. Tylko trzeba to umieć zauważyć. Jak ktoś chce poglądać sobie rąbankę do dzików, to tam wpisze sobie Wild Boar Fever czy innego rodzaju tematy gdzieś tam takie typowo strzałowe, to tam sobie pogląda. Dużo jest tureckich kanałów takich. Natomiast my Wam pokazujemy to polowanie tak, jakim ono naprawdę jest i pokazujemy Wam nasze polowania, gdzie się... Poczekaj, ja? O nie, fałszywy alarm. Takie jak my je po prostu, jak my polujemy, niekoniecznie musi się ono zawsze kończyć strzałem, tak? Ja naprawdę się już w życiu swoim nastrzelałem i myślę, że ci, co te komentarze piszą, że w odcinku nic ciekawego nie było, no to chciałbym poznać, ile to oni tej zwierzęcy strzelili. Ci, co mnie znają prywatnie i osobiście, no to wiedzą, że ja już ten okres strzelania mam dawno za sobą i głównie poluję, teraz Wam powiem, poluję po to, żeby dobrze zjeść i poluję dla Was, żeby ten odcinek wyszedł fajnie, więc ten korogacz dzisiaj puszczony, już mogliśmy go strzelić. Ale stwierdziłem, no deszcz pada, jeszcze będzie trzeba go wyciągać i tak dalej, więc odpuściłem. Jutro też jest dzień, pojutrze też jest dzień, więc można to spokojnie, że tak powiem, zrobić kiedy indziej, w lepszą pogodę. A dzisiaj żeśmy sporo zobaczyli. Wiemy już, że tu są jelenie, że tropy dzików były, ale dzików jako takich nie było. Kończymy materiał, także widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam mówię Dashboard, czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji. W poprzednim odcinku już dowiedzieliście się, że będzie konkurs. Czekamy aż wybije 50 000 i ten konkurs ogłosimy. Możliwe, że będzie dodatkowa nagroda. O, możliwe, że będzie dodatkowa nagroda. Michał z Mariuszem się dźwigli i chcą zrobić Wam dodatkową nagrodę, więc pewnie będą nagrody dwie. Wiecie już o fotopułapce. Śledźcie dalej, co będzie, jaka będzie kolejna, to się dowiecie już chyba jak konkurs wystartuje. Ale na razie musi te 50 000 pyknąć. Kończymy, idziemy dalej, też mamy kawałek i Dashboard. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na powrocie, no, widzicie na pasku, nie? Już ja się z Wami pożegnałem, ale mówię do Michała, chodź, przejedziemy jeszcze przez rewir obok, zobaczymy jakie uprawy, czy są jakiekolwiek przejścia. Jest godzina 6 rano, wracamy, patrzymy, dzikie na drogę nam wyszły. No to zatrzymaliśmy samochód, podeszliśmy kawałek, zaczęliśmy je nagrywać.
Także były 3 lochy tak naprawdę z małymi. Nie było tam żadnego dzika do strzelenia. W każdym bądź razie jeszcze na sam koniec takiego przy dziennym świetle jeszcze mówię, pokażemy wam kabany, za którymi chodzimy. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Że naprawdę to jest trudny okres do polowania. Ta pszenica, której te dziki żerowały, która jest po mojej prawej i po lewej ręce, jest tak wysoka, że one musiały wychodzić, jakby szły ścieżką technologiczną, ale musiały wychodzić wyżej, żeby się do tych kłosów dostać. Więc sami widzicie, że warunki polowania są naprawdę trudne. Jedziemy w stronę granicy obwodu, zobaczymy, co się jeszcze dzieje. No i teraz to już naprawdę dasz bór i do zobaczenia w kolejnym odcinku.